Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić azjatyckie pierożki dim sum domowym sposobem. Z mięsem i pekińską kapustą. Do tego pyszny sos do maczania pierogów. Po prostu rewelacyjne danie. Całkiem inne. Musicie koniecznie spróbować. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem, w opisie. Zaczynamy od farszu. Mam mięso mielone, 30 deko wołowiny i 30 deko wieprzowiny. Muszę sobie jeszcze posiekać drobno pekińską kapustę. Tej kapusty potrzebujemy około 1 szklankę. Możecie dać nawet troszkę więcej, jeśli chcecie. Siekamy ją drobniutko i dodajemy do mięsa. Do farszu dodaję również starty, świeży imbir. Obrałam sobie go tylko ze skórki. Tego imbiru potrzebujemy około 2 łyżeczek. Możecie dać odrobinę mniej, jeśli nie lubicie jego smaku. Ja jednak lubię, jak pachnie mi farsz imbirem. Dodaję również pół cebuli. Daję tylko pół, bo daję jeszcze pęczek szczypiorku. Jeśli bym nie dawała szczypiorku, to dałabym całą cebulę. Siekam drobniutko i dodaję do farszu. Dodaję również pęczek szczypiorku. Taki nieduży. Dodaję również 2 ząbki czosnku. Możecie drobniutko posiekać, jeśli wolicie. Ja jednak wyciskam po polsku. No i jeszcze do smaku łyżeczka brązowego cukru. Może być biały, jeśli nie macie. Olej sezamowy łyżeczkę. Łyżkę octu ryżowego. I sos sojowy 2-3 łyżki. To już w zależności, jak mocno słony chcecie farsz. Ja najpierw daję 2 łyżki i dopiero po wymieszaniu ewentualnie dodam. Dodaję również świeżo zmielony pieprz. I muszę wszystko dokładnie wymieszać. Spróbujcie dosłownie odrobinkę, czy jest wystarczająco doprawione mięso. U mnie jeszcze dodam 1/3 łyżkę sosu sojowego. Wymieszam i farsz gotowy. Teraz ciasto na pierogi. Mam pół kilograma mąki, dodaję sobie 300 ml wrzątku, pół łyżeczki soli i wyrabiam ciasto jak na pierogi. Ciasto gotowe. Przekładam na stolnicę wysypaną mąką i odstawiam, żeby odpoczęło na około 15 minut. Po tym czasie możemy wałkować najpierw połowę, żeby było nam łatwiej, później drugą połowę. Z ciasta wycinam kółka około 8 cm średnicy i będę zlepiać. Przygotuję sobie wodę, żeby ewentualnie zwilżyć brzegi. I najpierw ściskam brzeg, później robię falbankę i dociskam. W zasadzie falbankę robi się tylko z jednej strony. Druga zostaje cała prosta. I dociskamy.
I kolejny. No, nie są takie idealne jak w restauracji, bo nie mam aż takiej dużej wprawy w ich przygotowywaniu, ale z każdym pierożkiem jest coraz lepiej. Dociskamy jeszcze raz i jest gotowe. Ciasto musimy rozwałkowywać bardzo cienko, żeby później nie było twarde. Gotowe pierożki układam sobie na deseczce wysypanej odrobinę mąką. I robię tak, aż mi się skończy ciasto lub farsz. Mam przygotowane wkładkę do garnka do gotowania na parze. Wyłożę sobie papierem do pieczenia i zrobię w papierze dziurki. Całkiem sporo, żeby para przechodziła przez papier. Musicie dać papier do pieczenia, bo inaczej będą Wam się pierożki przyklejać do garnka. Pierożki będziemy gotować w zwykłym garnku na parze. Nie mam typowego bambusowego pojemnika do gotowania pierożków azjatyckich, ale taki spokojnie się również nada. Zagotowałam wodę w garnku i mogę układać już moje pierożki. W lekkich odstępach, żeby mi się nie posklejały. Gotuję partiami. Każde pierożki gotuję przez 10 do 12 minut. Przygotuję sobie również sos do moczenia moich pierożków. Jeden pęczek szczypiorku siekam drobniutko. Przerzucę sobie do miseczki. Dodaję 1/3 szklanki sosu sojowego. Olej sezamowy 3 łyżeczki. Ocet ryżowy około 1,5 łyżeczki. Świeżo starty imbir 1 łyżeczkę. No i sezam 1 łyżeczkę. Możecie również dodać odrobinę płatków chili dla ostrości. Jeśli wolicie łagodniejsze smaki, pomińcie. I sos gotowy. Pierożki po 10 minutach są już gotowe. Możemy wyjmować i wkładać kolejne.
Pierożki możecie polać sosem po wierzchu lub po prostu maczać w sosie. To już jak wolicie. I tak są przepyszne. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Zaglądnijcie również na moje playlisty, gdzie znajdziecie mnóstwo przepisów na ciekawe potrawy. Do usłyszenia!